Po oglądnięciu Naruto na temat Kakuzu zostaje nam przekonanie, że był on postacią z ciekawą mechaniką nieśmiertelności oraz bardzo mroczną przeszłością. Postacią z Akatsuki, dla której liczyły się tylko pieniądze. Ale czy zdajecie sobie sprawę, jak dużo historii kryje się za tą postacią, skąd wzięły się jego umiejętności i przekonania, gdzie nabył tą swoją bezwzględność i ten mroczny charakter? Ja też nie zdawałem sobie sprawy, jak dużo jest powiedziane o tej postaci oraz jak dużo o niej wiemy, ani też jak ciekawe jest jej uniwersum, ale gdy doedukowałem się w tym temacie, mogę wam teraz śmiało przedstawić, jak wyglądała prawdziwa historia ninży ukrytej wioski wodospadu. Historia Kakuzu zaczyna się właśnie tam. Kakuzu zostaje wyznaczony do zabicia Hashiramy. Ale jak to się w ogóle stało, że dostał on tak trudną misję? Kakuzu, kiedy był jeszcze ninją w wiosce wodospadu, był tam jednym z lepszych bądź elitarnych ninja i dlatego właśnie został on wysłany na tak trudną misję, jak zabicie pierwszego Hokage. Misja oczywiście skończyła się niepowodzeniem, gdyż nie było żadnych szans, żeby dobry, nawet elitarny ninja z jakiejś pomniejszej wioski był w stanie stawić czoła na równych warunkach, w równej walce osobie, którą nazywają Bogiem Shinobi. Część osób twierdzi, że między Hashiramą i Kakuzu nawiązała się ciekawa walka, która jest warta omówienia i rozważenia. Ja widziałem wątek, który próbował to nawet zrobić, ale zgadzam się z odpowiedziami na tą myśl, że nie byłaby to długa, ciekawa batalia, bo Hashirama jest po prostu zbyt silny, w dodatku na Kakuzu, który jeszcze nie miał nawet swojej zakazanej techniki, czyli głównej umiejętności. W databooku jest jeszcze napisane, że pierwszy Hokage pozostawił Kakuzu na skraju śmierci i ledwo on uszedł z życiem, oraz że nie było to dla Kage zbyt trudnym zadaniem, no bo w tamtym momencie Kakuzu był po prostu za słaby, okrotne wartości. W dodatku Hashirama w walce z nim nie użył pewnie nawet 50% siły. Możemy to śmiało założyć wedle słów, które chyba wypowiedział Madara, ale mogę gadać kompletne głupoty. W każdym razie słowa te brzmią tak. Jaki dorosły walczy z pełnią siły przeciwko dziecku? No jest w nich 100% racji. Tym bardziej, że Hashirama przez całe swoje życie używał maksymalnej siły w sumie tylko w walce z Madarą. Nie zdarzały mu się też inne sytuacje, w których używałby on chociażby posągu 1000 pięści. Więc jeśli chodzi o jego starcie z Hashiramą, mówię oczywiście o Kakuzu, była to raczej walka szybka, którą Kakuzu przetrwał raczej cudem, aniżeli tym, że walczył z Hashiramą na równym poziomie, bo dla Hashiramy mogła być to co najwyżej rozgrzewka. Udało mi się też wyczytać parę opinii, że Kakuzu podczas walki z Hashiramą przeżył dlatego, że zaczął uciekać, ale dosyć szybko je rozmyję, bo Kakuzu nie miał osobowości i przekonań, które pozwoliłyby mu uciec. Nawet jeśli przeciwnikiem był Bóg Shinobi, był on po prostu straszliwie honorowy i miał taką postawę, że nie ma szans, że on by zwiewał z pola walki. Może to właśnie za taką postawę Hashirama zdecydował się go oszczędzić, chociaż stawiałbym bardziej, że to przez jego dobre, miękkie serce, mówię o Hashiramie, aniżeli odwagę Kakuzu, którą mógłby się on wykazać, bo Hashirama raczej nie oszczędzał przeciwników z uwagi na to, że wykazali się nie odwagą, tylko raczej z uwagi na to, że miał on miękkie serce i dużo wiary w dobroć i pokój. Po przegranej walce z Hashiramą stała się sytuacja, która wydaje mi się z całej historii Kakuzu odcisnęła na nim największe piętno i przy okazji określiła jego przyszłą drogę, przyszłe główne umiejętności i w ogóle cała jego historia tak naprawdę opiera się na tej jednej sytuacji. Kakuzu po powrocie do wioski, pomimo niebezpieczeństwa, na jakie został narażony i trudności misji, którą miał do wykonania, bo zlecono mu przecież zabicie najsilniejszego wtedy ninży, spotkał się z nienawiścią ze strony całej wioski. Obwiniano go za porażkę i karano za to, że wrócił nie wypełniając misji. Trafił on wtedy prawdopodobnie do więzienia, a tam rosła w nim nienawiść i poczucie niesprawiedliwości, bo cała wioska dosłownie go szkalowała, życzyła mu jak najgorzej i była na niego niesamowicie wściekła, łącznie z mieszkańcami czy starszyzną. Więc nie ma się co dziwić Kakuzu, że zaczął czuć nienawiść do całej wioski, bo gdy ktoś zostanie tak potraktowany, kiedy oddaje się wiosce, jest dla niej lojalny i idzie wypełnić misję, która tak naprawdę jest nie do wypełnienia, wraca jeszcze z niej żywy i spotyka się z takim traktowaniem i takim odbiorem tego, co zrobił, to te emocje są jak najbardziej zrozumiałe. To brutalne traktowanie miało się szybko zemścić, w szczególności na starszyźnie wioski, bo Kakuzu, uciekając z więzienia i opuszczając wioskę, zamordował całą starszyznę wodospadu, wyrwał i zabrał ze sobą ich serca oraz wziął zwoje zawierające najcenniejsze zakazane techniki tej wioski. Jedną z nich było Jong-gu, które stało się jego najsłynniejszą techniką i było ono używane przez niego
do końca jego życia. Od tego momentu Kakuzu przetransformował swoje ciało w coś podobnego do lalki, która jest zszyta z czarnych nici. Był on w stanie manipulować nićmi na wiele sposobów, między innymi zszywał do siebie części ciała, ale też doczepiał je do siebie lub kogoś. No i były w tym całkiem niezłe, bo pokazuje to między innymi, gdy doszywa głowę Hidanowi podczas walki z Ashurą. Wydaje się wtedy jednak, że umiejętność ta ma jakieś limity, bo gdy po doszyciu głowy Hidana ostrzega go on, żeby nie ruszał się zbyt mocno i nie ruszał zbyt mocno tą głową, można wywnioskować, że to szycie tej głowy nie było zbyt trwałe, ale możliwe, że jest to po prostu przyszywanie czyjejś części ciała i działa to wtedy dużo gorzej, chociaż mam pewną teorię, którą się podzielę w późniejszej części, jak będziemy omawiać inne jego doszycia części ciała. Oczywiście najistotniejszą umiejętnością, jaką daje to jutsu, jest nieśmiertelność. Kakuzu dzięki tej umiejętności może przeszczepiać sobie organy innych ninja. Jeśli chodzi o starzenie się, może on sobie wymieniać na przykład płuca, wątrobę i tak dalej, co zapewnia pełną nieśmiertelność biologiczną, o ile znajdą się dawcy. A jeśli chodzi o walkę, Kakuzu używa tego jutsu do tego, aby wszczepić sobie 4 serca, które trzeba zniszczyć, aby go pokonać, więc widzicie już teraz, że nie jest to do końca taka pełna nieśmiertelność, jaką choćby miał Hidan. Kakuzu oczywiście miał też wszczepione serce swoje, normalne, a 4 miał na plecach, więc żeby go zabić, doprecyzowując, trzeba zniszczyć 5 serc, 4 te, które są wszczepione w jego plecy i jedno jego, które jest na miejscu jego serca. Ale przyjacielu, zobacz, nie masz jeszcze suba na tym kanale, a to bardzo źle, bo dobijamy 1000 subskrypcji, więc z tego miejsca proszę cię, zostaw suba, nie przeszkadzam, miłego oglądania. Jeśli chodzi o te 4, które były używane do walki, były one wszczepione w jego plecy i mogły one opuszczać jego ciało, tworząc osobne twory zdolne do walki. Dzięki tym sercom był on w stanie używać wielu natur czakry, gdyż każde było odpowiedzialne za inną naturę. Podczas walki z Kakashim i drużyną Shikamaru ma on wszczepione maski odpowiedzialne za styl wody, ognia, błyskawicy oraz wiatru i używa tych stylów korzystając z masek, które to przybierają kształty potworów i dzięki temu mogą walczyć i być traktowane jako osobna jednostka na polu walki. Dodam jeszcze, że jego własnym stylem była ziemia, której oczywiście również używał. Skoro wiemy już, jak pokrótce działało Jong-gu oraz jak Kakuzu wszedł w jego posiadanie, przejdźmy dalej do jego działalności jako bandyta czy łowca nagród. Zacznijmy od tego, że przez jego nieśmiertelność biologiczną przeżył on wiele pokoleń shinobi, chociaż jak na to ile przeżył, mógłby mieć trochę bogatszą historię i bardziej rozbudowaną. Ale przez to, że kradł on serca innym shinobi przez aż 91 lat, to zachował się w doskonałej sprawności, co jak na warunki świata Naruto jest dużym osiągnięciem, bo dla przykładu stary dziad Hiruzen, kiedy umiera, ma 68 lat, co oznacza, że Kakuzu był od niego o 23 lata starszy. Przecież dobrze wiecie, jak Hiruzen wyglądał na koniec swojego życia, jak bardzo się zestarzał i jak to wpłynęło na jego zdolności walki, limity czakry. Sprawność Kakuzu w tym wieku powinna budzić szacunek, tym bardziej, że była dużo wyższa niż 23 lata młodszego Hiruzena. No i oczywiście ten stan rzeczy jest utrzymywany przez to, że regeneruje się on używając swojej zakazanej techniki. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co robił po ucieczce z wioski. No, zajmował się wtedy głównie tym, czym przez większość Shippudena żyje, czyli zbieranie nagród za zabójstwa i sprzedawanie tych ciał na czarnym rynku. W dodatku kolekcjonował on serca silnych shinobi, czym przedłużał swoją długość życia oraz ulepszał dostępny arsenał technik. Z wypowiedzi Kakuzu można wnioskować, że spotkał on też w tym czasie Kinkaku i Ginkaku oraz był świadkiem przemiany jednego z nich w ogoniastą bestię. Późniejsza historia jest już troszkę nam bliższa, bo Kakuzu zostaje w pewnym momencie zaatakowany przez Paina podczas tego, jak Pain chce go zrekrutować do Akatsuki. Kakuzu ze względu na swój indywidualny charakter nie zgadza się na dołączenie charytatywnie do jakiejś organizacji. Dochodzi oczywiście do walki, no i po porażce z użytkownikiem Rinegana Kakuzu zgadza się na dołączenie w szeregi Akatsuki. W początkowej fazie rozwoju organizacji miał on 4 partnerów, wszyscy oczywiście zostali przez niego zabici ze względu na jego wybuchowy temperament. Gdy denerwował się na partnera, często po prostu zabijał go on od razu i używał jego serca do swojej techniki. Dopiero gdy Akatsuki udało się zrekrutować Hidana, który ze względu na swoją wiarę był nieśmiertelny, co oznaczało, że nadaje się idealnie do bycia partnerem z Kakuzu. Bo właśnie od tego momentu Kakuzu przestał tracić partnerów z uwagi po prostu, że obaj mieli umiejętności zapewniające nieśmiertelność. Warto zaznaczyć też,
że Hidan również nie mógł zabić Kakuzu z uwagi na jego umiejętność, ponieważ działa ona tylko na jedno z jego serc. Oczywiście teraz ktoś mi powie, że mógł go zabić, bo Kakuzu miał 4 serca, czy tam 5 i mógł po prostu 5 razy użyć tę umiejętność Hidan na przeciwniku i wtedy... Ale będzie to bardzo trudne, po prostu w przypływie złości i w przypływie emocji panowie nie są w stanie się nawzajem zabić w przeciągu powiedzmy tych 10-15 minut i właśnie dlatego tworzą może niekoniecznie idealną parę lub idealnie dobraną umiejętnościami, ale dobraną w takim względzie, że nie zabijali siebie nawzajem, po prostu. Kakuzu miał też bardzo dużo ciekawych umiejętności. Był dosyć szybki i silny, co pokazał w walce przeciwko Kakashiemu. Używał on tam niezłego taijutsu oraz jest w stanie nadążyć za Kakashim, który używa Sharingana, więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nie ma on też niskiego limitu czakry, na co nie wskazuje wiek, ale możliwość modyfikowania własnego ciała na pewno odegrała w tym aspekcie dużą rolę. Podsumowując, jego bazowe umiejętności są na wysokim poziomie. No, może nie ma on niesamowicie jednej rozwiniętej super techniki, jak na przykład Rock Lee Taijutsu. Bardziej chodzi mi o to, że nie ma takiej super rozwiniętej, bazowej statystyki, jak właśnie Rock Lee Taijutsu, ale powinno być to logiczne, skoro nie skupiają się na tym jego ataki i umiejętności. A jego główną umiejętnością jest oczywiście Jong-gu, o którym opowiadałem na początku materiału. Niestety w polskich tłumaczeniach nie doczekała się ona swojej jakby osobnej nazwy. Google tłumaczy to jako strach ziemi i złości. W każdym razie technika ta jest niesamowicie silna. Kakuzu może używać jej do oddzielenia swoich części ciała przy jednoczesnym atakowaniu za ich pomocą. Ponadto potrafi naprawiać też inne organizmy. Wcześniej wspominałem o głowie Hidana, ale doczepił on także oba ramiona Deidary i nie było zbytnich problemów z ich wytrzymałością, jak w przypadku głowy Hidana. Domyślam się więc, że do osiągnięcia pełnej wytrzymałości więzy te potrzebują, załóżmy, trochę czasu. Umiejętność ta dawała mu też ogromne możliwości dostosowania się pod każdą sytuację w walce. Dzięki temu mógł dobrze adaptować się do każdych warunków pola walki. Dzięki tej umiejętności radził sobie też nieźle na średnio dalekim dystansie, gdyż mógł atakować lub bronić się z wyprzedzeniem o taką odległość, jaką pozwalała mu technika nici. Nie wiem, ile to dokładnie było metrów, ale na pewno było to całkiem sporo i pozwalało walczyć również z przeciwnikami, którzy ataki wyprowadzali z dalekiego zasięgu, co w świecie Naruto jest po prostu przydatne, bo nie wszyscy mogą walczyć na średnio daleki dystans albo dostosowywać swoje ataki na różne dystanse, nie mają po prostu takich jutsu. Tak jak mówiłem z poprzedniej części, wiecie już jak działało Jong-gu, więc nie będę go znowu od nowa opisywał, ale nie wspomniałem o tym, że gdy dodatkowe serca opuściły plecy Kakuzu, a on jakimś cudem umarłby, czyli to jego oryginalne serce zostałoby rozwalone, to tamte serca, które się odłączyły z pleców, któreś z nich poświęcało się i wracało w miejsce oryginalnego serca Kakuzu, aby mógł dalej żyć. Kakuzu był też w stanie wzmacniać swoje kończyny i ataki za pomocą stylu ziemi. Utwardzał on wtedy całą swoją dłoń, rękę lub inną część ciała i wyprowadzał on nią silny atak, który zadawał większe obrażenia. Wiecie już jak działały jego maski oraz nieśmiertelność, ja dorzucę jeszcze, że mogły one ze sobą łączyć style, jak na przykład maska ognia i wiatru, które atakując razem wzmacniały się i tworzyły atak niemal nie do zatrzymania. Oczywiście w myśl zasady, że wiatr wzmacnia ogień podczas spalania. Przykład takiego użycia jest też w walce Sasuke z Danzo, gdy Sasuke używa stylu ognia, którym kontruje Baku, czyli przyzwanie Danzo, które używało stylu wiatru. Kakuzu był też bardzo inteligentny i doświadczony, co w walce dawało mu ogromną przewagę. 94 lata doświadczenia jako ninja nie idzie na marne i odzwierciedla się w podejmowanych przez niego decyzjach oraz atakach lub technikach obrony. Kakuzu bardzo szybko myśli i odczytuje ruchy przeciwnika. Pokazuje to na przykład, gdy zauważył, że Shikamaru obmyśla plan na skontrowanie techniki Hidana i zwyczajnie kupuje sobie czas, aby sprawnie ich pokonać. Szybko zerkając na jego osobowość, można łatwo stwierdzić, że był on indywidualistą. Co już mówiłem, uwielbiał pieniądze i zysk, który zdobywał jako łowca głów i nagród. Nie interesowały go rzeczy, z których nie mógł zarobić lub zyskać czegokolwiek. Okazywał on szacunek silnym przeciwnikom, jak na przykład Kakashi czy Shikamaru. Ocenił nawet wartość tego drugiego i stwierdził, że będzie on dużo warty jako nagroda w przyszłości. Pomimo jego wybuchowego temperamentu nie był on osobą, która wdawała się w walkę bez wcześniejszego planu. Nie wchodził też w walki niepotrzebnie, tak jak to na przykład robił Hidan.
ten, że biegł do przodu i od razu wchodził w walkę bez zastanowienia się. Mimo jego temperamentu i tak jak mówiłem, no, zabił on 4 swoich wcześniejszych partnerów, w walce Kakuzu zawsze pokazywał opanowanie. Jako ciekawostkę, pomimo tego, że był on nieśmiertelny i miał powiedzmy pewien rodzaj nieśmiertelności, uważał on, że coś takiego jak nieśmiertelność nie istnieje. Tak, Kakuzu, który miał te 94 lata i takie doświadczenie, uważał, że nieśmiertelność nie istnieje i nie da się jej po prostu prawdziwie wykreować. Zawsze jest jakiś sposób, żeby kogoś zabić. Myślę, że to doświadczenie jako łowca głów i ciągłe mordowanie ludzi też przyczyniło się do tego, że tak myślał. Jak wiemy, jego osobowość została głównie wykreowana przez wioskę, która po powrocie z misji zabicia Hashiramy nie przyjęła go dobrze i myślę, że to jest bardzo małe określenie. Kakuzu szczerze nienawidził wioski, natomiast jego zamiłowanie do pieniędzy opierało się na przekonaniu, że pieniądze są warte tyle samo dla każdego. Dlatego też nie kolekcjonował on na przykład drogich rzeczy, gdyż mogą mieć one dla różnych ludzi różną wartość. Tak na przykład są takie rzeczy, które są dla nas warte sentymentalnie, które pochodzą na przykład z naszego rodu albo z jakiejś rodziny i są one dla nas warte więcej niż dla kogoś, kto historii tych rzeczy nie zna albo się nie interesuje historią jakiejś danej rzeczy. Pieniądze są warte dla każdego tyle samo, bo $1 to dla każdego $1. Dlatego Kakuzu był tak zafiksowany, ale był tak zafiksowany na tle czystych pieniędzy. W tym miejscu ten film się już kończy, ale w następnej części omówimy sobie to, jakie podobieństwo było między Kakuzu i jego historią, a historią Hakumo Hatake, czyli ojca Kakashiego. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie dzwonek, bo zbieramy 1000 subów, więc wal w tą subskrypcję jak najszybciej, bo mam statystyki i widzę, że dużo osób nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Jeśli chcecie otrzymywać filmy z wyprzedzeniem, wspierajcie kanał, a ja już zabieram się do robienia następnego filmu. Staram się wam dawać te filmy jak najczęściej, ale ostatnio mam coraz mniej czasu. Sub, łapka i dzwonek, podajcie film dalej. Cześć!